Obiriron to demoniczny duch, podobny do golema lub skrzata. Pomaga wadze znaleźć wewnętrzną stabilność. Obiriron ma władzę w czasie i może dać z niej tyle, ile potrzeba, aby waga mogła osiągnąć to, czego chce. Jednak z tego powodu przedstawiciele tego znaku odprężają się i przestają działać, myśląc, że wszystko się ułoży. Dlatego główna rada dla wagi to unikanie lenistwa. Neeshithhiron to demon, który wygląda jak diabelski owad z ludzką głową. Ze Skorpiosa tworzy agresywne i silne osobowości. Pomaga także przedstawicielom tego znaku w transformacji i ewolucji. Ważne jest, aby Skorpios słuchał swojego serca i szedł przez życie po swojemu. W przeciwnym razie Neeshithron ściągnie go na swoją ścieżkę i może zacząć niszczyć jego życie. Behemiron to nie jeden, ale wiele demonów. Może również przybrać postać kota, psa, wilka lub lisa. Taki demon patron przynosi swoim podopiecznym jasnowidzenie, proroczesne i silną intuicję. Może jednak również pogrążyć osobę w bezpodstawnych fantazjach i złudzeniach. Dlatego tak ważne jest, aby wodnik nie tracił kontaktu z rzeczywistością. Nesemiron wygląda jak szkielet spleciony z wężami lub syreną. Pomaga rybom lepiej zrozumieć siebie i czuć innych ludzi. Puste sny, nieodpowiedzialność i brak kręgosłupa to wady, którymi Nesemiron obdarza swoich podopiecznych. Pod jego wpływem człowiek może zmarnować całe życie, będąc leniwym, uważając, że cały świat go nie docenia. Zgodnie z opisem, Sefariron jest na wpół żywą i na wpół martwą istotą. Pomaga pannie zobaczyć prawdę, być osobą uczciwą i bezstronną, a także nie zwracać uwagi na opinię publiczną. Ale to wszystko z kolei może sprawić, że przedstawiciele tego znaku ludzie będą przygnębieni i obojętni na radość życia. Dlatego panny powinny pozytywnie myśleć i nie zapominać o poświęcaniu czasu na to, co lubią. Biriron jest dziełem Samaela, księcia upadłych aniołów. To dziecko ognia, które ma aktywny, okrutny i nieustraszony charakter, ale pozytywnym skutkiem jest to, że podnosi ich ducha walki i dodaje determinacji. Pomaga stać się liderem, wynikliwą i zdecydowaną osobą. Patronat Biriron sprawia, że baran jest zbyt agresywny, żądny władzy i despotyczny. Dlatego dla przedstawicieli tego znaku zaleca się praktyki duchowe, jogę i medytację, aby nauczyć się uspokajać burzę emocji w sobie. Ponadto Biriron sprawia, że baran okazuje tchórzostwo i chowa się w krzakach, gdy trzeba będzie wyrazić swoją opinię. Adimiron to stworzenie w postaci pół jaszczurki i pół lwa. Ten demon nadaje bykowi silną wolę i nieugięty charakter. Uważa się, że lwia część ciała Adimirona daje jego podopiecznym siłę fizyczną, a część ciała gada zimną głowę, racjonalność i skupienie. Jednak oprócz takich prezentów ten demon może sprawić, że byk będzie bardzo uparty, wycofany i chciwy. Dlatego bardzo ważne jest, aby nie lgnęli w materialne uciechy. Shelhabiron to duch ognia podobny do wilkołaka. Daje lwowi wytrzymałość i umiejętność radzenia sobie z bardzo trudnymi i odpowiedzialnymi zadaniami, a także kreatywność. Ale po jej ciemnej stronie może być okrutny, bezwzględny, bez serca i agresywny. Dlatego ważne jest, aby przedstawiciele tego znaku mobilizowali własne zasoby i kierowali wszystkie swoje siły wewnętrzne we właściwym kierunku. Shehiriron to duch wody, podobny do demonicznego gada, owada, mięczaka czy skorupiaka o ludzkiej twarzy. Najważniejszym darem, jaki rak ma w zanadrzu od tego demona, jest możliwość urzeczywistniania wszystkich swoich marzeń i fantazji, ale wraz z nimi w życiu raka pojawiają się puste obowiązki domowe, obsesyjne myśli, lęki i fobie. Czasami przedstawiciele tego znaku częściej niż inni cierpią na bezsenność. Selladimiron jest bytem podobnym do Cerberusa.
daje bliźniętom możliwość łatwej i szybkiej adaptacji do zmieniających się warunków zewnętrznych i okoliczności. Jednak jego ciemną stroną jest niemożność odnalezienia siebie i swojego miejsca w życiu. Przedstawiciele tego znaku narażeni są na ryzyko utraty swojego prawdziwego ja, dlatego powinni zaangażować się w samoudoskonalenie. Uważa się, że koziorożec jest najbardziej demonicznym znakiem zodiaku ze względu na jego zewnętrzne podobieństwo do wyglądu szatana lub Bafometa. Z drugiej strony Dagdarion może wyglądać jak zębata ryba, satyr lub diabeł. To demon chłodu i obojętności. Daje koziorożcowi siłę charakteru i umiejętność opierania się emocjom innych ludzi. Pomaga osiągnąć wyżyny kariery i znaleźć przydatne kontakty, ale z negatywnego punktu widzenia Dagdarion może uczynić z koziorożców niewrażliwych, dumnych, aroganckich i wyrachowanych manipulatorów. Sezon szkolny tuż, a do mojego sklepu właśnie trafiły nowe wzory. Zajrzyjcie koniecznie na Kapsel. Znajdziecie tam zarówno wszelkiego rodzaju, koloru i rozmiaru piórniki, plecaki, torby, koszulki dziecięce, damskie, męskie, sportowe oraz bluzy. Wszystko w dowolnym dla Was rozmiarze. Ale to nie wszystko, ponieważ Creepypasta SK oferuje dla Was także kubki termiczne, czapeczki, poduszki, etui na telefony, magnesy, a nawet piżamy. Nie czekajcie i zamówcie już dziś i cieszcie się zakupami z logiem Waszego ulubionego kanału. Gwarancja i jakość przede wszystkim. Zapraszam serdecznie. A ostatnim demonem według znaków zodiaków jest patron strzelca, Nahashiron. To demon, który wygląda jak gad z psią głową. Pomaga strzelcowi radzić sobie z wadami ich charakteru i stać się silną i całą osobą. Nahashiron zapewnia przedstawicielom tego znaku ciągły ruch w kierunku celu, dając im energię do przemiany. Negatywny wpływ demona znajduje odzwierciedlenie w tym, że osoba nie może wytrzymać tak szybkiego rozwoju i zachorować. Dlatego strzelec musi jak najbardziej usprawnić swoje życie, aby nie marnować energii na próżno.